Dzień dobry, witam Was serdecznie. Jesteśmy wraz z kolegami z firmy Korbanek w fabryce Atlas Vacor, niedaleko Bremy. W tej chwili mamy przyjemność testowania sobie różnych maszyn tutaj na takim polu testowym. Mamy dosyć spory mróz, także nie będziemy kopać w ziemi, natomiast możemy sobie przetestować tutaj większość maszyn, które mamy w ofercie firmy Atlas Vacor. Jak widać, za mną koledzy testują w tej chwili najnowszą linię ładowarek Atlas z serii 360 i 380. To będą modele, które wejdą do produkcji w marcu. To będzie tak zwana linia zielona tych maszyn. Maszyny będą przeznaczone tutaj dla rolnictwa. Będziemy mieli troszeczkę zmian w konfiguracji tych maszyn. Będziemy mogli je zamówić z różnymi rodzajami wysięgnika, z kinematyką Z, P oraz z wydłużonym wysięgnikiem, który na pewno sprawdzi się w rolnictwie. Przede wszystkim, co ciekawe, maszyny będą miały przeprojektowaną kabinę oraz będą miały możliwość konfiguracji w ramkę euro, co będzie tak naprawdę kluczowe dla naszego rynku. Koledzy w tej chwili testują, jak powiedziałem, serię 300 oraz troszeczkę większą maszynę serii 420 czy 480 z teleskopem. Maszyna może być wykorzystana przy załadunku na wysokie burty, czy też to zboża, czy też rozrzutników. Maszyny wyposażone są w silnik Deutza w większych pojemnościach od 3 litrów wzwyż oraz maszyny Janmara, czy też Kuboty w mniejszych maszynach. Firma Atlas Vacor jest firmą działającą na rynku od ponad 70 lat. Zlokalizowana w tym miejscu tutaj niedaleko Bremy. No i tak sobie tutaj możemy te maszyny potestować, możemy sprawdzić ich funkcjonalność. Jesteśmy już po szkoleniu teoretycznym, gdzie poznaliśmy zalety, poznaliśmy unikalne punkty sprzedażowe tych maszyn, a teraz możemy sobie je przetestować bezpośrednio tutaj na placu, sprawdzić to, co nam przekazano w wiedzy teoretycznej, jak to faktycznie w praktyce wygląda. Jak widać, jest nasza tutaj spora grupa. W tej chwili oglądamy maszynę z serii 300, co prawda jeszcze w niezielonym kolorze, ale ewidentnie tutaj mamy możliwość sprawdzenia, jak ta maszyna się zachowuje podczas pracy. Bo to jest nowy model 300, który został u nas w centrali, można zobaczyć 320. Tak, w centrali wersję. u nas mamy modele 320, tutaj mamy model 360, to będzie nieco większa maszyna, właśnie z takimi ciekawymi rozwiązaniami, jak wcześniej wspomniałem, ramka euro, czy też wydłużony wysięgnik. Wcześniej nie mieliśmy z tym do czynienia, mieliśmy zwykłe budowlane modele z serii 320, które tak naprawdę nie do końca sprawdziły się tutaj podczas pracy na gospodarstwach rolniczych. Natomiast ta wersja 360 z wydłużonym wysięgnikiem będzie już tutaj optymalnym rozwiązaniem dla rolników. Mamy też tutaj większe maszyny z serii 660, takie typowo budowlane maszyny. To już są maszyny o dużej wadze, które pracują nominalnie z łyżką. To są maszyny, które sprawdzą się w takich miejscach jak na przykład kopalnie, czy też składy węgla, dokładnie. Naprawdę potężna maszyna z dużymi możliwościami, bardzo duży siła wyrywania, jeżeli chodzi tutaj o tą kinematykę Z i pracę z łyżką. W tej chwili koledzy odpalają tą maszynę i będziemy próbować sobie tutaj sprawdzać, jak ona się porusza, jaki komfort pracy operatora jest w tej kabinie. Kabina też jest przeprojektowana, bardzo dużą zagiętą przednią szybą, z dobrą widocznością we wszystkie strony. Mamy tylnią szybę też mocno zagiętą i praktycznie widok 360 stopni dookoła całej kabiny. Maszyny napędzane są hydrostatem. Długoletnia tradycja, jak widać, bardzo zwrotne. Mamy tutaj przegłup również też wachliwy, co pozwala na utrzymanie maszyny w pełni w kontakcie z podłożem. Seria 560, nieco mniejsza maszyna, ale też bardzo wydajna. Możemy ją tutaj sobie obejrzeć, właśnie pokazujemy Wam, jak wygląda
ten przegub wahliwy. Jeżeli chodzi o samą maszynę, maszyna może być też wyposażona w klimatyzację. Akurat tutaj mamy założoną klimatyzację w maszynie. Mamy przeprojektowaną tylnią kabinę, która jest nieco skierowana ku tyłowi maszyny, dzięki czemu mamy dobrą widoczność z pozycji operatora na tył maszyny przy cofaniu, przemanewrowaniu. A teraz może wytłumaczmy jeszcze raz, jaka jest różnica pomiędzy właśnie, że jest zielony, czemu jedna jest pomarańczowa, druga zielona? Maszyna w kolorze pomarańczowym to jest typowa maszyna taka testowa, ona jeszcze nie została pomalowana na kolor zielony, natomiast wszystkie maszyny w serii zielonej to będzie tak zwana AgraLine, czyli maszyny skierowane typowo do rolnictwa. Tutaj warto też zobaczyć, że jeżeli on podnosi wysięgnik w teleskopowej, to ta ramię wysięgnika jest lekko uchylone do przodu, nie jest tak pionowe. W tym momencie mamy bardzo łatwą możliwość załadowania jakiegoś tutaj paszowozu na tylną ścianę, czyli że nie musimy zaraz za ścianę wyładowywać w momencie obrotu łyżki, tylko możemy gdzieś tam dalej rzucić tą na przykład paszę do paszowozu. Tak, nie musimy bezpośrednio kołami podjeżdżać pod burtę, tylko możemy być lekko cofnięci, przez to zachowujemy bezpieczniejszą pozycję przy rozładunku czy też załadunku jakichś większych przyczep. Maszyny Vacor to przede wszystkim duża siła wyrywania. Kinematyka Z jest bardzo charakterystyczną rzeczą w tych maszynach. Bardzo dobrze podbieramy materiał tutaj z ziemi. Mamy duży kąt wysypu, jeżeli chodzi o łyżkę. Ramka Euro daje nam tak naprawdę dowolność w dobieraniu osprzętów. Nie musimy tutaj mieć osprzętów bezpośrednio zmodyfikowanych pod ramkę w danej maszynie. Także jest to maszyna w tej chwili już bardzo uniwersalna. Widzę, że udało Ci się wyrwać handlowcom nowy model. Udało mi się wyrwać ze szponów tutaj testowania innych kolegów. Jak widać, maszyna ma dużo większą i dużo szerszą kabinę, bardzo szerokie wejście do miejsca pracy operatora. Przede wszystkim mamy możliwość regulowania kolumny kierowniczej. Możemy sobie ją dopasować w dowolnej konfiguracji tutaj, tak żeby nam było wygodnie. Możesz pokazać tutaj też wszystkim, mamy ciekawy nowy wyświetlacz, też przeprojektowany. No i cały ten panel boczny tutaj z joystickami, cała hydraulika jest już sterowana bezpośrednio z rollerów na joysticku, także nie mamy już dodatkowej dźwigni mechanicznej, w której uwalnialiśmy łyżkę z mocowania i w ten sposób przepinaliśmy na inny osprzęt. Duże okna boczne, także maszyna naprawdę poprawiona. Myślę, że klienci będą tutaj mieli zadowalający komfort, bardzo dużo nawiewów, jeżeli chodzi o przednią szybę. Jeżeli chodzi o tylnią szybę, też mamy grzaną szybę, jest ona bardzo duża, dobra widoczność na boki, praktycznie 360 stopni jesteśmy w stanie się tutaj rozejrzeć wokół maszyny. Jeżeli chodzi o sam wysięgnik, to akurat tutaj mamy ramkę Euro, to też możemy pokazać. Mamy tutaj zwykłą kinematykę Z, ale oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, możemy tutaj sobie skonfigurować tą maszynę tak, że będziemy mieli przedłużone ramię, w związku z tym jego zasięg też będzie większy. Bo to jest to standardowe ramię. Tak, to jest standardowe ramię kinematyka Z, ale tak jak mówię, możemy mieć tutaj przedłużone ramię, będziemy mieli dużo większą możliwość załadunku, czy też podnoszenia elementów tą ładowarką. Widać, prędkość ramienia też dosyć duża, szczególnie przy opuszczaniu. Nie mamy już 3 pedałów, jak to miało miejsce w poprzednich modelach Vacora. Mamy tutaj bezpośrednio pedał inching tak zwany, którym sterujemy hamowaniem maszyny oraz zwalniamy hydraulikę, jeżeli chodzi o osprzęt. Możemy wtedy dodać gazu i pracować wydajnie wysięgnikiem, bez zrzucania, że tak powiem, biegu do jazdy do przodu czy też do tyłu. Także tak wygląda maszyna od środka. Zrobimy jeszcze kółeczko, przejedziemy się naokoło.
dużo otwierane, także też mamy tutaj taką przestrzeń, którą możemy sobie wykorzystać, żeby gdzieś zerknąć na to, co dzieje się wokół ładowarki. Tutaj też jest możliwość po otworzeniu klapy tylnej, to trzeba powiedzieć, wychylenia całej kabiny, żeby dostać się do podzespołów. Tutaj akurat właśnie można pokazać, że jest cały zawias, który utrzymuje tą kabinę, więc bardzo łatwy Mamy dostęp do wszystkich elementów. Mamy dostęp do tych wszystkich wrażliwych miejsc, które należy, że tak powiem, sprawdzać przed użyciem maszyny. Ewentualnie, jeżeli coś nas zaniepokoi, to w łatwy sposób jesteśmy w stanie zerknąć, czy wszystkie elementy i podzespoły w maszynie pracują prawidłowo. Najważniejsze pytanie, od kiedy nowa seria 300 będzie dostępna na polskim rynku? Nowa seria 300 na polskim rynku będzie dostępna od marca. Postaramy się tą maszynę zaprezentować na targach Kielce, tak byście mogli ją sobie zobaczyć, wsiąść do niej, ustalić sobie pewne aspekty i przemyśleć ewentualny zakup. My dziękujemy bardzo za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiamy Was z fabryki Wejkor pod Bremą. Dziękuję, do zobaczenia. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.